Wracamy do Cortiny i zapewniam Was, że będzie dzisiaj mega widokowo. Skały będą na wyciągnięcie ręki i to właśnie robi największe wrażenie. Północno-wschodnia część Włoch i tak właśnie wokół Cortiny d'Ampezzo kształtują się trasy narciarskie, 3 części i my właśnie będziemy w tej trzeciej części Legagioli Piccolo. A dostaniemy się dzięki połączeniu z Tofaną za pomocą gondoli, którą będziemy jechać około 14 minut. I dzisiaj nietypowo, bo będę chciał Wam pokazać tak zwaną Super 8, ale tylko jedną część, która jest łatwiejsza do nawigacji, do przejechania bez wypinania się, więc ma to duże znaczenie. Na początek wyjeżdżamy pod Cinque Torri, które zresztą zaraz zobaczycie. Zjeżdżamy szybko 10 i wyjeżdżamy następnym krzesłem. Też krótki zjazd i fantastyczne krzesło, którym będziemy jechać między skałami. Jest przepiękne i następnie czeka nas ponad 4 km zjazdu. Szukamy takich żółtych oznaczeń Super 8. Tutaj jesteśmy właśnie pod Cinque Torri i tak wygląda właśnie 5 takich bram skalnych, można powiedzieć. Naprzeciwko znowu mamy Tofane di Roses, czyli jeden z dużych takich olbrzymich szczytów ponad 3000, który znajduje się przy części Tofane. No i tak jak powiedziałem, wyjeżdżamy krzesłem i następnie krótki zjazd wśród tych przepięknych widoków trasą numer 10 do następnego krzesła. Na szczycie mogliście też zauważyć schronisko tuż przy wieżach Rifugi Scoiattoli i stamtąd właśnie można odbyć spacer wokół właśnie tych 5 torii. Je fantastycznie widać z trasy 14. Mam nadzieję, że jak Wam, że tak powiem, będę prezentował, no to stamtąd widoki są rewelacyjne. A teraz jedziemy na Averau. To jest właśnie wyciąg dwuosobowy, którym będziemy wyjeżdżać i z niego mamy też przepiękne widoki na Averau po prawej stronie. A zmierzamy na następną przełęcz Forcella Nuvolau. O, i tutaj dokładnie jesteśmy. Tutaj też znajduje się schronisko po naszej lewej stronie Rifugi Averau. Z drugiej strony podobne krzesło, a my będziemy zjeżdżać trasą numer 90. Też niezbyt długą, ale zaraz zobaczycie, w jakie przepiękne miejsce. A przed nami po prawej stronie to będzie część Selarondy. Mniej więcej tak w tym momencie po lewej stronie to będą stoki marmolady tam głębiej. Więc no tutaj mamy naprawdę przepiękne miejsca. I tak jak wspomniałem, trzeba wypatrywać żółtych wskazówek na Super 8. Na szczęście rzucają się od razu w oczy. Skręt w prawo, trasa 90 szła prosto, a my tu już wjeżdżamy między skały. Muszę przyznać, że mnie urzekło to, że właśnie jedziemy między takimi skałami, że mamy je na wyciągnięcie ręki, że to nie są takie dość dalekie wierzchołki, gdzieś oddalone bardzo daleko. Trasa, którą teraz jechaliśmy, ma 829 metrów, a takie widoki mamy, jak jedziemy do góry właśnie krzesełkiem. Jak widzicie, też robi wrażenie wyjazd takim starym krzesełkiem. Ale spokojnie, bezpiecznie dojeżdżamy na samą górę i tutaj rozpościera nam się następny fantastyczny widok, o którym za chwilę.
Od razu mamy widok tam w głębi na Lagaggioli Piccolo. A my sobie zjeżdżamy taką autostradą i tu już nie będzie krótko. Tu mamy 4 km zjazdu i dzięki temu zamkniemy właśnie to kółko. Jak zauważyliście, różnica między tym kółkiem a Selarondą to jest to, że jedziemy tylko w jednym kierunku zgodnie ze wskazówkami zegara, a nie ma jakby trasy w drugim kierunku. No ale dzięki temu nie ma tak dużo osób, jak widzicie na trasie, a my w tym momencie mamy super przygotowaną trasę, piękne widoki i spokojną jazdę. Ta część jest mocno wypłaszczona, nawet są krótkie podjazdy. Także dobrze, że możecie to zobaczyć, bo warto nabrać prędkości. Ja za drugim razem, jak już jechałem tą trasą, no to już miałem to doświadczenie i wiedziałem, że jednak trzeba tu przyspieszyć. Ja jechałem koło godziny 10. Jak widzicie, dość mało osób było przede mną, więc sztruksik cały czas się utrzymywał na tym kawałku, na tej trasie. Ja muszę wam przyznać, że to, że w pewnych miejscach tutaj były takie wypłaszczenia, wcale mi nie przeszkadzały, bo miałem właśnie możliwość i chwilę czasu na spokojnie rozglądnąć się i podziwiać te skały nade mną. I jeszcze raz to fantastycznie widać ponad 3000 metrów, przypominam. A już możecie wypatrywać na górze górnej stacji, właśnie na Lagaggioli Piccolo. Tam zresztą jest ta druga ósemka, czyli dopełnienie, może tak, inaczej, drugie kółko. Bardzo chętnie zrobię film na ten temat i opowiem wam o plusach i minusach tego wszystkiego. A jeżeli jedziecie pierwszy raz, to zdecydowanie polecam wam spokojnie ten właśnie pierwsze to kółko zrobić, które ja wam pokazuję. Tam jest więcej chodzenia, chociaż też są duże ciekawostki, interesujące miejsca, widoki, no i dodatkowo jeszcze przejazd za końmi, tak zwany kulik, można powiedzieć, na końcu trasy, ale to może następnym razem. O, dokładnie tak. W tamtym miejscu znajduje się Lagaggioli Piccolo. A my dojeżdżamy już do wyciągu. Ale to tylko punkt orientacyjny, ponieważ nie zatrzymujemy się. Już do końca będziemy jechać, nie korzystając z wyciągu, do naszego miejsca startowego. Zjeżdżamy trasą numer 7, ale nie pod wyciąg. Odbijamy to mocno na
prawo. I trasa nam się zmienia na niebieską 8. I tu już do końca będziemy nią kontynuować. Mamy 2,5 km przejechane. Pięć wież jest po lewej stronie. Widać stąd. Zbliżamy się już do końca. Przed nami pierwsze krzesło, które wywozi nas spod torii. Stamtąd właśnie zaczynałem film, a tam w głębi widzicie gondolę, która nas przywozi z Tofany, albo którą możemy wrócić na Tofanę. I tak oto przejechaliśmy tą ostatnią trasę, ponad 4 km przy 534 metrach różnicy. Spokojne nachylenie, trasa łatwa, dodając do tego wcześniejsze 800 metrów i 400 metrów mamy ponad 5 kilometrów trasy, bardzo widowiskowej, bardzo ładnej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam, Marek, cześć.